Cześć, z tej strony Magda. Chciałam Ci serdecznie pogratulować, ponieważ jeśli oglądasz tę lekcję, to znaczy, że jesteś w trzecim dniu wyzwania How to Learn the Polish Cases. To znaczy również, że wiesz, dlaczego w języku polskim mamy przypadki, co to jest mianownik, dlaczego rodzaj gramatyczny jest tak ważny w nauce przypadków. Dzisiaj lekcja specjalna, w czasie której pomogę Ci zaplanować naukę przypadków, ale także pomogę Ci wybrać metodę, która będzie odpowiednia tylko dla Ciebie. W ostatniej części spotkania opowiem Ci z kolei o moim nowatorskim spojrzeniu, o mojej nowatorskiej metodzie nauczania polskich przypadków. Także zapraszam Cię serdecznie. Przygotuj również coś do pisania, ponieważ w trakcie tej lekcji będę zadawać pytania, a Ciebie poproszę o zapisywanie odpowiedzi. Dzięki temu już pod koniec lekcji będziesz mogła podjąć decyzję. Także zaczynamy. Pierwsze pytanie, które być może sobie także jeszcze zadajesz, dlaczego te przypadki są tak trudne do nauki. Wynika to z tego, że w języku polskim mamy aż 7 przypadków. To znaczy, że rzeczownik może mieć różne końcówki w zależności od tego, jaką rolę, jaką funkcję pełni w zdaniu. Przy doborze końcówek dodatkowo musimy także pamiętać o rodzajach gramatycznych, czyli o rodzaju męskim, żeńskim i nijakim, a także mieć pewność, czy potrzebujemy liczby pojedynczej, czy mnogiej. Więc jeżeli spojrzysz na język polski w ten sposób, to rzeczywiście masz wrażenie, że nauka języka polskiego jest trudna. I tutaj przechodzimy do kolejnego pytania. Czy potrzebujesz przypadków, aby mówić po polsku? Odpowiedź brzmi: to zależy. Bo jeśli jedziesz do Polski tylko na wakacje lub chcesz okazjonalnie używać języka polskiego, to nie potrzebujesz uczyć się przypadków. Ale jeżeli chcesz dobrze mówić po polsku, chcesz rozmawiać ze swoją żoną, mężem, z polską rodziną, jeśli planujesz mieszkać w Polsce lub jeśli przygotowujesz się do egzaminu z języka polskiego, to będziesz potrzebować przypadków. W takim razie, kiedy zacząć uczyć się polskich przypadków? Na jakim etapie? Jeżeli jesteś studentem początkującym i dopiero zaczęłaś uczyć się języka polskiego, to jeszcze nie potrzebujesz uczyć się przypadków. Najważniejsze na tym etapie jest, abyś znała słownictwo, wiedziała, jak zmieniać formy czasownika, jak budować proste zdania, jak odpowiadać na proste pytania. Na tym etapie możesz natomiast zastosować metodę, która polega na zapamiętywaniu, na uczeniu się fraz. Dzięki tej metodzie nie uczysz się jeszcze o przypadkach, czyli o końcówkach, zasadach, ale Twoje zdania już brzmią poprawnie. Jest to metoda, którą ja stosuję ze studentami początkującymi, ze studentami, którzy uczą się polskiego tylko po to, aby pojechać na wakacje do Polski. I to jest metoda, którą stosuję z moimi małymi dziećmi. Metoda powtarzania poprawnych fraz. Na przykład: jestem w domu, piję kawę z mlekiem, idę do sklepu, zadzwonimy do babci, idziemy na spacer. Na początku nie musisz wiedzieć, że
tutaj jest miejscownik, a tutaj biernik z narzędnikiem, a tutaj dopełniacz i znowu biernik. Na początku, kiedy zaczynasz uczyć się języka polskiego, chcesz mówić po polsku. Nie chcesz zniechęcać się od nadmiaru informacji. Metoda ta jest idealna w pierwszym okresie nauki. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy zaczniesz zadawać pytania dlaczego. Dlaczego mówimy w domu, w biurze, w pracy, skoro jest to ta sama sytuacja, ale inne końcówki? Albo dlaczego mówimy idę na spacer, ale jestem na spacerze? Kiedy zaczniesz zadawać sobie pytania dlaczego, jest to idealny moment, aby zacząć uczyć się o polskich przypadkach. Ponieważ na tym etapie słyszysz różnice, umiesz budować zdania, ale potrzebujesz dokładnych informacji, w jakiej sytuacji zastosować jaki przypadek i jak zmieniają się te końcówki. Teraz jest właśnie ten moment, kiedy poproszę Cię o zapisywanie swoich odpowiedzi. Jeżeli nie potrzebujesz zapisywać, to oczywiście możesz je zapamiętać. Pytanie pierwsze, które być może wyda Ci się banalne. Czy chcesz uczyć się przypadków? Pytanie jest ważne, ponieważ od tego też zależy Twoja motywacja na dalszym etapie nauki. Jeśli słyszę po drugiej stronie tak, to przechodzimy do kolejnych pytań. Pytanie bardzo ważne. Jak lubisz się uczyć? Nie wiem, czy zadawałaś sobie to pytanie wcześniej, ale jeżeli nie, to warto teraz się chwilę zastanowić. Czy lubisz się uczyć z nauczycielem, w grupie, czy sama? Jeśli lubisz uczyć się z nauczycielem w czasie indywidualnych lekcji, to przed Tobą stoją następujące pytania. Po pierwsze, czy wiesz, jak znaleźć takiego nauczyciela, gdzie szukać? Drugie pytanie, które musisz sobie zadać, to czy masz czas na regularne lekcje? Tutaj dochodzi jeszcze pytanie, czy wolisz lekcje stacjonarne, czyli kiedy osobiście będziesz spotykać się z nauczycielem, czy wolisz na przykład lekcje przez internet? I pytanie bardzo ważne, czy masz budżet? Nauka przypadków to nie jest kilka lekcji. Jest to proces bardziej rozłożony w czasie, więc musisz także dokładnie zaplanować finanse. Jeżeli jesteś studentem, który woli uczyć się w grupie z innymi studentami i nauczycielem, to oczywiście musisz także znaleźć odpowiednią grupę. Podobne pytanie jak wcześniej, czy wolisz uczyć się w szkole stacjonarnej, kiedy jeździsz na te zajęcia, czy na przykład lubisz zajęcia online? I pytanie także, które już padło, czy masz na to budżet? Nauka w grupie jest oczywiście tańsza niż lekcje prywatne, ale też proces nauki jest dużo wolniejszy niż w czasie lekcji indywidualnych. Metoda, którą wybiera wielu studentów, czyli nauka samodzielna. Jesteś Ty i język polski. Jest to metoda wymagająca, ale też niekoniecznie. W przypadku dwóch powyższych rozwiązań to nauczyciel przygotowuje dla Ciebie plan, nauczyciel przygotowuje Twoje materiały oraz dba o motywację. Także pierwsze pytanie, które możesz sobie zadać, to czy masz motywację? Jeżeli tak, to gratuluję. Jeżeli nie, to zastanów się, jak możesz to zmienić i co może Ci pomóc.
Drugie ważne pytanie to, czy umiesz uczyć się regularnie? Kolejne pytanie to, czy chcesz uczyć się za darmo? Bo jeżeli planujesz uczyć się tylko za darmo, to kolejne pytanie, które musisz sobie zadać, to jest to, czy masz czas. Ponieważ kiedy uczysz się z darmowych materiałów, musisz przygotować sobie te wszystkie materiały. Musisz je znaleźć, wybrać. Mogą to być jakieś ogólnie dostępne darmowe książki, darmowe artykuły, lekcje wideo na YouTube. Mogą to być jakieś ćwiczenia, ale to Ty sam musisz sobie znaleźć te materiały i zaplanować naukę. Jeżeli z kolei masz budżet, to dobierz materiały do tego, jak lubisz się uczyć. I to jest pytanie do Ciebie. Jak lubisz uczyć się samodzielnie? Czy lubisz kursy online? Czy lubisz quizy na przykład? Czy lubisz aplikacje, książki? A może zamiast książek wolisz e-booki? Może zamiast oglądać wolisz słuchać? Dobierz materiały do tego, jak lubisz się uczyć. To są ważne pytania. Im więcej takich pytań sobie zadasz, im lepiej dopasujesz metody, narzędzia, tym przyjemniejsza, ale przede wszystkim skuteczniejsza będzie Twoja nauka. Nie ma metody lepszej lub gorszej. Każda metoda jest dobra, jeśli pasuje do Ciebie i do poziomu, na którym jesteś. Żyjemy w świecie, w którym edukacja jest na wyciągnięcie ręki, dosłownie. Dlatego warto zadać sobie kilka pytań. Warto poznać siebie, aby Twoja nauka była owocna. No i przede wszystkim, abyś nie traciła czasu. Ja jako nauczycielka zadaję sobie te pytania często. Jaki jest mój student? Jacy są studenci? Jak się uczą? Kiedy mają czas? Co lubią? A potem słucham odpowiedzi i dzięki temu mogę dopasowywać i tworzyć metody, które będą odpowiednie dla studentów. Kiedy pracowałam nad kursem Master the Polish Cases, bardzo zależało mi, aby ten kurs był prosty. Dlatego, że inspiracją do tego kursu była moja studentka, która powiedziała mi: Magda, ja rozumiem, co Ty do mnie mówisz, ale czy możesz mi w bardzo prosty sposób wyjaśnić, dlaczego w języku polskim są przypadki i dlaczego musimy zmieniać te końcówki, skoro w angielskim nie musimy zmieniać końcówek? I to pytanie zainspirowało mnie do przygotowania takiej metody nauki przypadków, która będzie zrozumiała dla wszystkich, ale będzie też odpowiednia do samodzielnej nauki, czyli takiej, gdzie nie potrzebujesz nauczyciela. Aby mieć pewność, że to, co robię, jest właściwe, w ubiegłym roku zaprosiłam do grupy beta kilkunastu studentów z całego świata, aby w trakcie tworzenia testowali to, co robię. W czasie 8 modułów, które powstawały, lekcja po lekcji, ćwiczenie po ćwiczeniu, quiz po quizie, projekt po projekcie, studenci mówili mi, co im się podoba, a co im się nie podoba. Co działa, a co nie działa. Co jest być może za trudne, a co powinno być wytłumaczone trochę w łatwiejszy sposób. Dzięki temu ja tworzyłam coś, co jest potrzebne, zrozumiałe, a przede wszystkim wiedziałam, że studenci, ucząc się z tym kursem, zmierzają w odpowiednim kierunku, robią postępy i rozumieją przypadki. Kurs Master the Polish Cases jest to kurs online. Zaraz po zakupie możesz zalogować się do platformy, na której są moduły, lekcje wideo, ćwiczenia, quizy, prezentacje, projekty, wszystko to, co potrzebujesz, aby nauczyć się przypadków.
Kurs jest podzielony na 8 modułów. W każdym module są wysokiej jakości lekcje wideo, które prowadzą Cię krok po kroku przez cały kurs, przez wszystkie przypadki. Dodatkowo są tam również prezentacje, materiały do wydrukowania, transkrypcje w języku angielskim, czyli wszystko to, co sprawi, że Twoja nauka będzie łatwiejsza. Uwzględniłam tutaj różne typy studentów. Studentów, którzy lubią oglądać, słuchać, czytać, ale także którzy lubią robić quizy, ponieważ w tym kursie zaplanowałam aż 4 rodzaje zadań. Są to właśnie ćwiczenia do robienia ze mną w czasie lekcji. Są to quizy, które są na platformie i od razu widzisz, czy Twoja odpowiedź jest poprawna, czy nie. Są to także ćwiczenia, które wykonujesz samodzielnie oraz duże projekty po każdym module. To, co w tym kursie wyjątkowe, to także jego wizualna część. Przy tworzeniu tego kursu współpracowałam z specjalistą do robienia notatek wizualnych. Dzięki temu do każdego przypadku powstała notatka wizualna. Poza tym każdy przypadek ma ludzką twarz. Każdy przypadek jest bohaterem. Dzięki temu łatwiej Ci zapamiętać różnice między przypadkami, ale także podobieństwa między nimi. Dodatkowo każdy moduł jest oznaczony innym kolorem. W tym kursie uwzględniłam też studentów, którzy wolą uczyć się z kimś. To znaczy, z jednej strony lubią uczyć się sami, ale jednak dobrze jest, żeby był ktoś jeszcze. Dlatego wraz z zakupem tego kursu dostajesz dostęp do grupy, takiej grupy Mastermind, w której będą inni studenci. Dzięki temu możecie wymieniać się informacjami. Ale co jest ważne, w tej grupie będę również ja. Także jeżeli coś będzie niezrozumiałe albo będziesz mieć wątpliwości ze swoimi projektami, to ja jestem tam po to, aby pomagać. Przygotowanie tego kursu sprawiło mi ogromną przyjemność, ale jeszcze większą przyjemność sprawiło mi obserwowanie studentów, którzy uczyli się z tym kursem w grupie beta i kiedy widziałam, jak im się ten kurs podoba i jakie postępy robią. Teraz jest czas na Twoją decyzję i Twój pierwszy krok. Jeżeli robiłaś notatki, to już wiesz, jakim typem studenta jesteś i jaka metoda byłaby dla Ciebie odpowiednia oraz też na jakim poziomie języka polskiego jesteś. Jeżeli zadajesz sobie pytanie, dlaczego mówimy tak, a nie inaczej, to jest to idealny moment, aby zaspokoić tę ciekawość i zgłębić przypadki. Jeśli chcesz uczyć się przypadków ze mną i z moim kursem Master the Polish Cases, to właśnie teraz jest ten moment, kiedy możesz dołączyć. Jesteś prawdopodobnie jedną z pierwszych osób, które mogą wskoczyć na platformę, a potem do grupy i powiedzieć: cześć, uczę się przypadków z Tobą. Zapisy na ten kurs będą trwały tylko 10 dni, ponieważ po 10 dniach zamykam zapisy i będę mieć czas na to, aby pracować z grupą studentów. Jeżeli czujesz, że jest to metoda dobra dla Ciebie, że dzięki niej możesz zrobić postęp i nauczyć się przypadków, to zapraszam Cię serdecznie. Jeśli uczestniczyłaś w moim wyzwaniu, to przez kolejne 5 dni czeka na Ciebie cena specjalna. Jeśli nie do końca jeszcze wiesz, czy jest to kurs idealny dla Ciebie, to zobacz, co powiedzieli studenci, którzy ukończyli ten kurs w grupie beta. Myślę, że największym atutem tego kursu jest to, że prowadzę Cię za rękę, krok po kroku, przypadek po przypadku.
Są to też materiały, do których w każdej chwili możesz wrócić, a dzięki wizualnej stronie tego kursu jesteś w stanie szybciej zapamiętać dość skomplikowane informacje. Na koniec chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za udział w tym wyzwaniu. Było to moje pierwsze wyzwanie i nie spodziewałam się, a właściwie nie wiedziałam, czego się spodziewać. Do grupy dołączyło 85 studentów. I to, jak pracowaliście, jak robiliście te zadania, było po prostu niesamowite. Mam nadzieję, że teraz jesteś gotowy, jesteś gotowa na kolejny krok. Jeżeli czujesz, że chcesz uczyć się przypadków z moim kursem, zapraszam Cię bardzo serdecznie. Życzę Ci z całego serca powodzenia. Do zobaczenia.